Power carving po polsku. Krótko o elektronarzędziach i akcesoriach do rzeźbienia w drewnie, które można kupić w Polsce w sklepach stacjonarnych lub na Allegro. Oglądając filmiki o power carvingu możesz natknąć się na rozwiązania, które są bardzo drogie. Chciałbyś wziąć się do pracy bez szukania godzinami po zagranicznych sklepach internetowych lub natknąłeś się na tanie akcesoria z Chin, które wyglądały dobrze, ale szybko się zużyły? Najważniejszym urządzeniem, którego potrzebujesz, jest szlifierka kątowa z regulacją. Tu polecałbym niebieskiego Boscha z regulacją obrotów, tak jak ten GWS 9125S. Bardzo wygodne trzymanie jedną ręką. Obudowa tej szlifierki jest naprawdę smukła i jest dość lekka. Szlifierka prosta. Często się przydaje, ale nie jest niezbędna. Są one dość drogie. Zakup używanej wydaje się być uzasadniony, jeśli będziesz używać takiego urządzenia sporadycznie. Do precyzyjnych prac i małych detali dostępne są mniejsze urządzenia, takie jak Dremel lub Proxon. Tarnik Rotarex. Można ostrzyć pilnikiem do pił łańcuchowych. To duża zaleta, kiedyś wszystko się stępi. Zbiera bardzo dużo materiału, w koło lecą długie wióry. Przy używaniu takich tarników polecam zawsze trzymać szlifierkę obu rącz, mocować obrabiany materiał, używać osłony. Tarniki Tarpol. Mamy w Polsce producenta dobrych, trwałych tarników. Nie są zbyt drogie, a wybór jest szeroki. Oczywiście można kupić tanie zamienniki. Wyglądają podobnie, ale szybko się tępią. Tarniki kuliste mogą być bardzo użyteczne w trudno dostępnych miejscach, jednak nie zbierają tyle materiału, co talerzowe o większych średnicach. Są mniej bezpieczne i wymagają wprawy. Lepiej szlifować bardziej bokiem. Dociśnięcie spodem kuli może spowodować szarpnięcie i nawet wyrwać szlifierkę z rąk, a już na pewno wystraszyć użytkownika. Na szlifierkę prostą możemy zamontować frezy do drewna z aburtów. Są różne kolory odpowiadające gradacjom. Szpieg o średnicy 6 mm, czyli standardowe mocowanie. Do drobnych poprawek nadają się jak najbardziej frezy palcowe do metalu. Nie będą jednak usuwać tak dużo drewna jak tarniki do tego przeznaczone, co może być zaletą, zależnie od potrzeby. Po takiej wstępnej obróbce wypadałoby drewno wyszlifować, nadać mu gładkość i uwidocznić kolor swoje. Tarcze lamelkowe, szybki efekt, niska cena. Są lekkie, ale też dość sztywne. Występują warianty płaskie i wypukłe. Sugerowałbym ich użycie jako pierwszy etap takiego szlifowania. Wspaniałym rozwiązaniem do końcowego szlifowania będą dyski o średnicy 75 mm i mniejsze. Oczywiście tam, gdzie jest mało miejsca, gdzie chcemy wygładzić krzywizny. Mają gwint M14 i często dołączony kręcany czpień, jeśli chcemy pracować np. wkrętarką. Możemy zacząć sztywnym dyskiem i później przerzucić się na taki ultra miękki. Polecam taki. Jest naprawdę elastyczny, dopasowuje się i szlifuje wypukłe i wklęsłe miejsca. Oczywiście powinniśmy dobrać dobrej jakości papier. Tutaj nie warto sugerować się niską ceną. Całkiem niezłe są papiery Dirfoss. Nie za sztywne, o wytrzymałym nasypie, nie robiące śladów krawędzią. Zmieniam stopniowo gradację, zwykle od 40 do 150 podczas procesu szlifowania. Może masz swoje rozwiązania, pomysły, którymi chciałbyś się podzielić? Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jeśli interesuje Cię taka tematyka. Pokazuję również, jak wykonuję misy z drewna. Do zobaczenia.